W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o powojennych losach niemieckich dowódców, którzy pacyfikowali powstanie warszawskie i dopuścili się potwornych zbrodni na mieszkańcach polskiej stolicy. Dowiecie się, jak Niemcy postrzegają dzisiaj te zbrodnie i samo powstanie warszawskie. W sierpniu 2014 roku w berlińskim Muzeum Topografii Terroru zaprezentowana została wystawa o powstaniu warszawskim. Ta wystawa była zasługą Muzeum Powstania Warszawskiego, które od dawna zabiegało o to, aby zaprezentować ją niemieckiemu odbiorcy. Na wystawie oprócz scen powstańczych walk i zdjęć przedstawiających losy mieszkańców Warszawy w czasie powstania znalazły się również sporej wielkości banery przedstawiające najważniejszych niemieckich dowódców odpowiedzialnych za stłumienie powstania i mordy popełnione na mieszkańcach polskiej stolicy. Znaleźli się wśród nich m.in. generał SS Erich von Deinbach-Zelewski, dowódca wszystkich oddziałów, które tłumiły powstanie, generał SS Heinz Reinefard, który dowodził jedną z grup bojowych tłumiących powstanie, oraz generał Rainer Stachel, niemiecki komendant wojskowy Warszawy. W ten sposób oglądający wystawę mogli dowiedzieć się o konkretnych Niemcach, którzy byli odpowiedzialni za potworne zbrodnie w polskiej stolicy. Tyle tylko, że ta wiedza z trudem przebijała się do ich świadomości. Głównie dlatego, że została ona wcześniej przeorana kłamstwami na temat II wojny światowej, jakie sączone są im w niemieckich szkołach. Jednym z oglądających berlińską wystawę był wnuk generała Rainera Stachela, Christoph Broschis, na co dzień profesor Uniwersytetu Goethego. Co ciekawe, w jego obszarze naukowych zainteresowań znajduje się filozofia polityki, a w szczególności kwestia sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych. Po obejrzeniu polskiej wystawy profesor Broschis postanowił zaprotestować przeciwko bezczeszczeniu pamięci jego przodka. Napisał więc emocjonalny list do Muzeum Powstania Warszawskiego, organizatora wystawy, domagając się w nim usunięcia napisu zamieszczonego pod zdjęciem generała Stachela, który mówił o jego odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie w czasie warszawskiego powstania. Groził warszawskiemu muzeum wytoczeniem procesu, jeśli jego żądanie nie zostanie spełnione. Potomka niemieckiego zbrodniarza zupełnie nie obchodziło to, że o odpowiedzialności generała Stachela za zbrodnie w Warszawie świadczą dokumenty archiwalne, zdjęcia i zeznania świadków tych zbrodni. W jego ocenie, skoro generał Stachel nie został za nie skazany przez żaden sąd, to nie można mówić o jego odpowiedzialności za zbrodnie w Warszawie, a tym bardziej pisać, że był zbrodniarzem. I poniekąd profesor Broschis napisał w tym liście prawdę, bo rzeczywiście generał Stachel nigdy nie został skazany przez żaden sąd. Ale nie było na to najmniejszej szansy. Stachel po stłumieniu powstania warszawskiego został oddelegowany do Bukaresztu, gdzie Niemcy spodziewali się wybuchu antyhitlerowskiego powstania. Było to zaraz po tym, jak obalono władzę sprzymierzonego z III Rzeszą marszałka Jona Antonescu. Stachel został później internowany przez Rumunów i przekazany Sowietom. Ci jednak nie rozpoznali Stachela i umieścili go w obozie razem z tysiącami innych niemieckich jeńców. Dalsze losy generała Stachela nie są dokładnie znane. Pewne jest tylko to, że zmarł w sowieckiej niewoli.
chociaż istnieją wśród historyków spore rozbieżności co do daty i okoliczności tej śmierci. Stachel nie miał więc okazji, aby zmierzyć się z odpowiedzialnością za popełnione zbrodnie w polskiej stolicy. Przypadek generała Rainera Stachela dobrze pokazuje stosunek współczesnych Niemców do zbrodni popełnionych przez ich przodków w okupowanej Polsce, wśród których te, do jakich doszło w czasie Powstania Warszawskiego, zajmują szczególne miejsce. Ale nie tylko przypadek generała Stachela jest interesujący w aspekcie pamięci zbiorowej Niemców o zbrodniach, jakich dopuścili się ich przodkowie w czasie II wojny światowej. Równie ciekawy jest przypadek drugiego zbrodniarza pokazanego na berlińskiej wystawie o Powstaniu Warszawskim. Chodzi o generała SS Heinza Reinefarta, którego oddziały dopuściły się najpotworniejszych zbrodni na mieszkańcach polskiej stolicy. Oddziały podległe Reinefartowi w ciągu zaledwie pierwszych kilku dni Powstania Warszawskiego bestialsko wymordowały 50 000 niewinnych mieszkańców warszawskiej Woli i Ochoty. Ale to nie był koniec zbrodniczych dokonań Heinza Reinefarta w czasie Powstania Warszawskiego. W kolejnych tygodniach jego oddziały pacyfikowały Stare Miasto, Powiśle, a potem Czerniaków. Oprócz mordowania cywili likwidowały wziętych do niewoli powstańców i zabijały rannych w powstańczych szpitalach. W sumie liczba wszystkich ofiar oddziałów Reinefarta może sięgać nawet 100 000 ludzi. Po upadku Powstania Warszawskiego Reinefart brał udział w walkach frontowych w rejonie Kostrzynia nad Odrą, kończąc swój bojowy szlak udziałem w obronie Berlina. Gdy wojna dobiegła końca, zdołał jednak przedostać się na tereny zajęte przez wojska amerykańskie. Już wtedy poszukiwały go polskie władze, ale alianci odmówili im jego wydania. Po jakimś czasie Reinefart został jednak aresztowany przez amerykańskie władze. Wydawało się, że dosięgnie go wreszcie ręka sprawiedliwości za zbrodnie, jakich dopuścił się w polskiej stolicy, ale tak się nie stało. Wprawdzie stanął przed sądem w Hamburgu, ale został uniewinniony z powodu, jak określono w uzasadnieniu, braku wystarczających dowodów winy. To otworzyło Reinefartowi drogę do politycznej kariery w Republice Federalnej Niemiec. W grudniu 1954 roku został wybrany burmistrzem Westerland, miasteczka na wyspie Sylt w Szlezwiku-Holsztynie, a w 1958 roku został deputowanym do Landtagu w Szlezwiku-Holsztynie. Reinefart pełnił te urzędy przez prawie 12 lat, ciesząc się poważaniem lokalnej społeczności. Strona polska wielokrotnie wnioskowała o ekstradycję Reinefarta, ale władze RFN zawsze odrzucały te wnioski. Gdy zmarł w 1979 roku, władze Westerland wystawiły mu okazały grobowiec, na którym obok jego nazwiska wyryto krzyż rycerski z liśćmi dębu, który Reinefart otrzymał za utopienie we krwi Powstania Warszawskiego. Dopiero gdy jego zbrodnie w Warszawie zaprezentowano na berlińskiej wystawie, władze Westerland musiały same zmierzyć się z nimi. Do Warszawy wysłano wówczas burmistrza Westerland, panią Petrę Reiber, z trudną misją zasypania zbrodniczej przeszłości jej poprzednika. Gdy Petra Reiber przybyła do polskiej stolicy, prosiła mieszkańców Warszawy o wybaczenie za zbrodnie Reinefarta. Reiber mogła to jednak zrobić znacznie wcześniej. Tyle tylko, że nie widziała takiej potrzeby. W każdym razie po jej wizycie w Warszawie niemieckie media obwieściły, że władze Westerland dokonały ostatecznego aktu rozliczenia się z trudną niemiecką
przeszłością. Szkoda tylko, że zostało ono wymuszone berlińską wystawą na temat powstania warszawskiego i motywowane jedynie względami czysto wizerunkowymi. Równie ciekawy jest przypadek trzeciego z bohaterów berlińskiej wystawy na temat powstania warszawskiego, czyli generała SS Ericha von Deimbacha Zelewskiego, najważniejszego kata powstańczej Warszawy. Po tym jak Bach Zelewski został przedstawiony na wystawie jako główny odpowiedzialny za zbrodnie w polskiej stolicy, w Niemczech pojawiły się komentarze, że Bach Zelewski już w 1961 roku został skazany za swoje zbrodnie wyrokiem zachodnioniemieckiego sądu. Tyle tylko, że wówczas skazano Bacha Zelewskiego za udział w Nocy Długich Noży, w czasie której siepacze Hitlera zlikwidowali wewnątrzpartyjną opozycję. Wprawdzie w 1963 roku Bach Zelewski został skazany po raz drugi i to na dożywocie, ale wtedy sprawa dotyczyła zlikwidowania 6 niemieckich komunistów, a nie zbrodni, jakich dopuścił się on w Warszawie. Zresztą niewiele brakowało do tego, aby Bach Zelewski nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Gdy w sierpniu 1945 roku wpadł w ręce Amerykanów, postanowił złożyć zeznania obciążające przywódców III Rzeszy, którzy mieli być wówczas osądzeni przed Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. Zrobił to jednak, aby ocalić własną skórę. W zamian za to amerykańskie władze okupacyjne odmówiły jego ekstradycji do Polski. Zezwoliły jedynie na jego przesłuchanie przez polskiego prokuratora Jerzego Sawickiego. W 1947 roku na kolejne żądanie strony polskiej Bach Zelewski został nawet przywieziony do Warszawy, gdzie złożył zeznania w toczącym się wówczas procesie byłego gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwika Fischera, skazanego później na karę śmierci. Ale potem, po złożeniu tych zeznań, powrócił do Niemiec. Wprawdzie w 1951 roku Izba denazyfikacyjna w Monachium skazała go na 10 lat obozu pracy, jednak bardzo szybko tę karę zamieniono mu na areszt domowy, co w praktyce oznaczało, że był wolny. Jednak w obliczu kolejnych wniosków ekstradycyjnych kierowanych przez stronę polską i sowiecką, władze RFN skalkulowały, że lepiej będzie skazać Bacha Zelewskiego niż go dalej chronić. I dlatego właśnie w 1961 roku i w 1963 roku został skazany za zbrodnie na towarzyszach z NSDAP i komunistach, a nie za zbrodnie z czasów powstania warszawskiego. Ale Niemcy uważają dzisiaj, że Bach Zelewski został osądzony za swoje czyny, więc wszystko jest w porządku. Te 3 postacie niemieckich katów powstania warszawskiego pokazują procesy, jakie zaszły w świadomości Niemców w aspekcie ich odpowiedzialności za zbrodnie z czasów II wojny światowej. Niemcy zrobili naprawdę wiele, aby o nich nie mówiono i nie pisano w ich kraju. Jeśli było już zbyt głośno o ich sprawcach, jak miało to miejsce w przypadku generała Bacha Zelewskiego, decydowali się na imitację sprawiedliwości. Miała ona zamknąć wszelkie dyskusje na ten temat. Taka polityka zdeformowała pamięć zbiorową Niemców. Sprawiła, że ich sposób myślenia o niemieckich zbrodniach z czasów II wojny światowej został całkowicie wykoślawiony. Sprowadza się ona do prostej reguły, która mówi, że nie można mówić o zbrodniarzu i jego zbrodniczych czynach, jeśli tych zbrodni nie udowodnił żaden sąd. W taki właśnie sposób myśli Christoph Brosches, potomek generała Stachela. W taki sposób myśli dzisiaj większość niemieckiego społeczeństwa.
W jednym z sondaży, jakie przed paroma laty opublikował niemiecki Stern, wyszło na to, że 65% Niemców uważa, że Niemcy nie ponoszą szczególnej odpowiedzialności za II wojnę światową. Ten sondaż mówi wiele o stanie świadomości niemieckiego społeczeństwa. I dlatego w Niemczech nie mówi się o powstaniu warszawskim i zbrodniach popełnionych przez Niemców w polskiej stolicy. Jeśli w ogóle pojawia się ono w niemieckiej przestrzeni informacyjnej, to zawsze jako wydarzenie służące cementowaniu elektoratu partii Jarosława Kaczyńskiego. Niemieckie media zawsze też wskazują na antyrosyjski wymiar powstania warszawskiego, którego eksponowanie psuje relacje z Rosją, na których Niemcom tak bardzo zależy. Dla niemieckich mediów powstanie warszawskie to w ogóle wydarzenie, co do którego nie ma jednoznacznej oceny. A jeśli tak jest, to nie może być ono symbolem niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej. Jedno nie ulega wątpliwości. Współcześni Niemcy nie są gotowi na przyjęcie prawdy o niemieckich zbrodniach w czasie powstania warszawskiego. A bez tej prawdy trudno jest budować trwałe i dobre polsko-niemieckie relacje. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck podczas swojej wizyty w Grecji w marcu 2014 roku apelował do Greków domagających się od Niemiec odszkodowań za II wojnę światową słowami: szanujcie prawdę i szukajcie jej, bo tylko ona jest siostrą pojednania. Szkoda, że Gauck nigdy nie skierował tych słów do swoich rodaków. Może zmusiłyby one ich do refleksji nad ponurą niemiecką przeszłością, zwłaszcza tą z czasów powstania warszawskiego. W moim następnym filmie pozostanę przy temacie powstania warszawskiego. Opowiem wam o akcji pomocy walczącej w Warszawie ze strony oddziałów Armii Krajowej z terenów Polski, które zostały opanowane przez Sowietów. Dowiecie się, jak ta akcja się zakończyła. Ten film zatytułowałem „Na pomoc walczącej w Warszawie”. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam mecenasowi mojego kanału, samorządowi województwa lubelskiego, który jest organizatorem programu Warto być Polakiem. Celami tego programu są m.in. pielęgnowanie polskości, ochrona narodowego dziedzictwa, a także pamięć o bohaterach i przywołanie postaci godnych do naśladowania. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.